Dzień dobry. Dziś kolejny film z wykrywaczem Nocta Legend. Kolejny film z zdobywania wiedzy na temat trybu Beast Mode. Kolejne miejsce, kolejne pole testowe, inne warunki gruntowe, inna mineralizacja niż w miejscu, gdzie był robiony pierwszy test i inne cele. Jestem na polu testowym, gdzie mam zakopane aktualnie 9 celi. Cele to monety srebrne. Pierwsza moneta miedziana tutaj. Jest to jeden krajcar, rok 1800. Taki wycieruch. 10 krajcarów srebrnych, obrączka srebrna, sygnecik. Linia trudniejsza. Tamte cele były na głębokości 20 cm powiedzmy. Te są na głębokości 24 cm i mamy dokładnie tą samą monetę co w pierwszej linii, czyli monetę miedzianą, jeden krajcar, monetę srebrną, 10 krajcarów i tu gdzieś jest obrączka złota dosyć pokaźnych rozmiarów, nie? I trzecia linia to linia celi na 24 cm dokładnie takich samych, czyli moneta miedziana, ale tym razem moneta jest wbita w skarpę wykopu pod kątem powiedzmy tam 45 stopni. Kolejna moneta srebrna, tak jak było w poprzednich liniach, tak samo wbita w skarpę i obrączka wbita w skarpę również pod kątem. No i Nocta Legend. Pierwsza sprawa to jest kuty gwóźdź, jakiś tam znalazłem, taki sobie wybrałem. Mam tu wykopany płytki dołek. Jak widzicie, warunki gruntowe są trudne, bo jest bardzo sucho, naprawdę jest sucho. I ten gwóźdź, który gdzieś tutaj sobie wbiję, będzie mi służył jako gwóźdź testowy, by sprawdzić dyskryminację wykrywacza. Tak, powiedzmy coś w tym stylu, nie? Legend dostojony do gruntu. Na ustawieniach, tak jak widzicie, mam grunt tutaj, nie mam all-metalu. Myślę, że taki tutaj jest lepiej, zwyczajnie. Co do czułości, to myślę, że to 24 jest tutaj spokojne. Multi 2, ustawienia, prędkość 5, filtry takie jakie używam, nie potrzebuję wyższych filtrów, dlatego że potrafię rozpoznawać żelazo. O tym opowiem kiedyś, już zresztą o tym opowiadałem kiedyś. To jest kwestia tego, czy oznaczacie żelazo, czy przechodzicie przez żelazo. Jeśli przechodzicie przez żelazo i chcecie mieć komfort i bezpieczeństwo, po prostu machacie cewką i zabuczy i omijacie, to wtedy używacie większych filtrów. Ale jeśli sprawdzacie cel, czy jest to cel żelazny, czy kolorowy i się chwilę nad nim zastanawiacie i chwilę się zatrzymujecie, w tym momencie nie potrzebuję do tego wysokich filtrów, potrzebuję niskie. Wystarczą mi niskie. Co dalej w ustawieniach? Głośność 60 tonów, w sumie wszystko. Wykrywacz dostojony do gruntu. Pierwsze, sprawdzę żelazo. Bez dwóch zdań, żelazo jest żelazem. Czułość 24. Zaczynam od monety miedzianej na 20 cm. Powiedziałbym, że przy bardzo dużym skupieniu bym ten cel znalazł, ale normalnie, w normalnych poszukiwaniach byłby on niewykryty. Z boku sygnał jednostronny. Kolejnym celem będzie moneta srebrna na 20 cm. Myślę, że nie. Sygnecik XIX-wieczny,
srebrny. Wykrywany również dosyć słabo. Kolejna linia, czyli ta trudniejsza, gdzie cele są takie same, ale zakopane na głębokości 24 cm. Pierwszy cel pod znacznikiem czerwonym to moneta miedziana. Jeśli byłby to tak zwany real life, to nic z tego. Testowo jakiś słabiutki sygnał jest. Tu mam taki sygnał kontrolny, ale to nie jest nieważne. To jest nisko przewodzący cel, to jest guzik cynkowy. No i tutaj mamy to sreberko na 24 cm. Bardzo dobry sygnał. I ostatni w tej linii obrączka. Myślę, że do wykrycia. Ostatnia linia celi zakopanych na 24 cm, wbitych w skarpę. Ledwie to była moneta miedziana, moneta srebrna. Całkowita cisza. Sygnecik. Sygnał jednostronny. Jak widzicie, szału nie ma. Warunki są bardzo trudne. Ziemia bardzo twarda, sucha. Co mogę zrobić? Mogę zwiększyć czułość do 28. Oczywiście w normalnych warunkach bym tego nie zrobił, ale w ramach tego testu pokażę Wam, jak to będzie działało z tą czułością. Nie wiem, czy macie czasami takie wrażenie, że wykrywacz ma za dużo mocy i ślepnie. To ja mam teraz takie odczucie, że przy wysokich nastawach czułości w moich terenach, tu jest może lepiej, wykrywacz ślepnie. Linia trudniejsza. Pierwszy cel, drugi. Tu jest bardzo dobra wykrywalność, to jest ta moneta srebrna. Sygnecik. Tu nic. Moneta srebrna, to jest ostatnia linia, nic i nic. Dobra, mam zrobiony test w trybie, można powiedzieć, klasycznym, więc teraz zajmę się trybem Beast Mode. Beast Mode. Na ustawieniach reaktywność jest taka sama. IR jest ustawione na 3. Zaraz to sprawdzę, jak to działa. Głośność. No w sumie wszystko, co tutaj powinniście widzieć. Wykrywacz został dostrojony do gruntu wcześniej. Pierwszy cel żelazny. Czułość. Tam było chyba 24, to była wstępna. Bez dwóch zdań, czyste żelazo. Dobrze, to teraz test. Pierwszym celem będzie linia łatwa, czyli monety zakopane na 20 cm. Pierwsza moneta. Jest identyfikacja i jest prawidłowy sygnał. Sygnał jest cichutki, czułość jest 24. Wykrywacz bardzo stabilny. Tu jest moneta srebrna. Ten sygnał się tam pojawia. Z
tego podejścia jest, można powiedzieć, idealny i również prawidłowa identyfikacja. Ostatni cel to w tej linii to sygnecik srebrny. Identyfikacja wysoka, a dźwięk cichutki, prawda? Ale spokojnie, zaraz zwiększę czułość. Linia trudniejsza, czyli monety na 24 cm. Znowu zaczynam od monety miedzianej. Identyfikacja, cichutki sygnał. Tu jest cisza. Tu jest cisza. Moneta srebrna. Doskonale identyfikowana i cichutki sygnał. Obrączka prawidłowo identyfikowana, bardzo dobry sygnał. Ostatnia linia to linia celi zakopanych pod kątem. Pierwsza moneta miedziana. Zobaczcie na wyświetlacz. Pojawia się identyfikacja. Moneta srebrna. Pojawiła się tam jakaś identyfikacja i obrączka. Bardzo cichy sygnał. To wszystko na czułości 24. Podobnie jak w programie klasycznym, czułość zwiększę do 28. Zobaczę teraz, jak to będzie działało. Zaczynam od samego początku, moneta miedziana. Myślę, że lepiej. Tu trzeba idealnie w punkt trafić, żeby została wykryta. Myślę, że trzeba mieć kupę szczęścia, żeby to w normalnym poszukiwaniach trafić. Ale ten cel jest tutaj trudny. No tu jest sygnecik, który jest prawidłowo identyfikowany i tym razem audio jest dosyć mocne. Linia trudniejsza, monety na 24 cm, moneta miedziana. Prawidłowo identyfikowana. Moneta srebrna, mocny sygnał, prawidłowo identyfikowana. Sygnecik czy obrączka srebrna, prawidłowo identyfikowana. Ostatnia linia celi zakopanych pod kątem, moneta miedziana. Myślę, że jest ok. Moneta srebrna. Myślę, że chyba nie, mimo że identyfikacja jest. Paradoksalnie ta czułość, powiedzmy 25, spowodowałoby chyba w słuchawkach szybsze wyciągnięcie tego celu niż przy tak wysokiej czułości, nie? No i udało mi się zlokalizować ostatni cel, czyli obrączkę srebrną. Dobra, dużo testowania, wiadomo, może to troszeczkę było, że tak powiem, przydługie i przynudnawe. Jakie wnioski? Wnioski są takie, że tryb tak zwany Beast Mode działa, nie? Wykrywacz jest stabilny, pomaga temu trybowi wysoka czułość i raczej może nie wysoka, prawidłowo ustawiona czułość, dlatego że tu mieliśmy troszeczkę jednak szmerów tego gruntu, który przeszkadzał nam w znajdowaniu tych celi na wysokich nastawach.
Więc trzeba to troszeczkę sobie tutaj wypośrodkować. Czy tryb Beast Mode jest trybem najlepszym, tak bym to określił, nie? Oczywiście, że nie. Jest narzędziem. Jest pewnym narzędziem. Tak jak, nie wiem, idziecie do garażu, macie tam różne narzędzia, do jednej rzeczy użyjecie młotka, do innego kleszczy, prawda? To jest bardzo proste. Tutaj w tym wykrywaczu jest podobnie. Do jednych celi użyjecie programu Pole, do drugiej Park, do trzecich Gold, a do czwartej Beast Mode na przykład, nie? Więc niewątpliwie ten tryb Beast Mode daje więcej głębokości. Jest on podobny do trybów Gold i trybu Relic, jakie są w Deusie na przykład. Tak mi się... jest podobny. Jest również IR, który ma nawet identyczną nazwę, Iron Reject, prawda? I jest tak samo stopniowany, czyli do 5. Tutaj użyłem trójki, czyli dosyć, można powiedzieć, mocnego tego Iron Rejecta. Wykrywacz działa dobrze, daje identyfikację i myślę, że w tym terenie byłby to tryb bardzo produktywny. Prawdopodobnie znalazłbym więcej żelaza niż w trybach klasycznych. Tak mi się wydaje. Z mojego punktu widzenia tak to tutaj wygląda w tym wykrywaczu, ale znalazłbym na pewno przedmioty, które w trybach klasycznych są niewidoczne. Oczywiście, na razie pokazałem Wam drugie pole testowe, zupełnie inne warunki. Jest tutaj wyższa mineralizacja, jest to mineralizacja typu magnetytowego, czyli tak zwana magnetyczna. To są inne warunki niż było na pierwszym polu, ale nie można tego przekładać na Wasze warunki. Wy musicie sami zrobić to, co ja zrobiłem, by się przekonać, jak to wygląda u Was. To jest najlepszy sposób na to, by się dowiedzieć. Jeśli kopiecie w wodzie, co to za problem wziąć obrączkę złotą, zakopać ją, zaznaczyć, żeby jej nie zgubić na głębokości powiedzmy jakieś tam 25 plus centymetrów czy 30 centymetrów i popróbować sobie te tryby, by znaleźć sobie odpowiednie narzędzie do tej roboty. To jest bardzo prosta sprawa. Sprawdzić sobie również zakres czułości wykrywacza, czyli czułości, na których ten wykrywacz będzie działał optymalnie dla Was. By był stabilny i prawidłowo wykrywał. I jak widzicie tutaj w trybie Beast, w moich terenach czułość ma znaczenie, dlatego że przy wyższej czułości identyfikacja była o wiele lepsza. Pokazywała się częściej, mimo że to nie jest charakterystyczne dla trybów pseudostatycznych. Ta identyfikacja jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Powiedziałbym nawet, że jest troszeczkę wyższa niż w programie Relic i Gold w Deusie 2, bo pojawia się częściej. Programy Relic i program Gold dodatkowo nie mają możliwości ustawienia tutaj kilku parametrów, które są w trybie Beast. Na przykład podwójnego strojenia do gruntu, tego double ground balance, nie? To jest bardzo fajna opcja i bardzo ciekawa, ale to innym razem. Więc tryb bardzo, bardzo interesujący, działający. Może nie jest to na dzień dzisiejszy, powiem, nie jest to idealne jakieś tam narzędzie, ale zaczynam podchodzić do tego z coraz większym zadowoleniem, można powiedzieć. Po prostu zaczyna mi się to podobać. Wszystko wymaga oczywiście na doświadczeniu, na tym, by tego trybu używać w normalnych warunkach i wtedy wiedzieć, gdzie go użyć. Ale wszystko wskazuje na to, że będzie to petarda. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.